Serial Larry ciągnie się od 1980 roku, kiedy to Al Love postanowił stworzyć frywolną komedię erotyczną o pechowym, podstarzałym podrywaczu w obciachowym garniturku. Przez lata Larry się zmieniał, w zasadzie każda kolejna gra oferowała trochę inny design postaci. Ciekawostką jest też to, że Larry to też jedne z pierwszych remake'ów, kiedy to stare gry, gdzie jeszcze wpisywało się komendy z klawiatury, przeniesiono na nową kolorową grafikę z interfejsem. Seria zaliczała wzloty i upadki, a w sumie ukazało się 19 gier z pechowym bohaterem, choć widać wyraźnie moment, kiedy Al Love odchodził i wracał do serii. Faktycznie te, nad którymi pracował, są zdecydowanie najlepsze. Omawiana w tym filmie gra jest 20. odsłoną marki i bezpośrednią kontynuacją gry z 2018 roku. Jeśli interesuje Was seria, odsyłam do 100. odcinka To było grane, gdzie omawiam pierwsze 6 części cyklu. Tymczasem w 2021 roku pojawił się nowy Larry o niestety mylącym podtytule Wet Dreams Dry Twice. Mylącym, bo poprzednia odsłona nazywała się Wet Dreams Dry. Tak czy tak, bez Alaloa na pokładzie, więc czy Larry bez swojego ojca nadal bawi? Posłuchajcie. Jak wspomniałem, jest to bezpośrednia kontynuacja gry z 2018 roku. Jeśli w nią nie grałeś, tak jak ja, no to niestety jesteś w czarnej dziurze. Gra nie oferuje nam jakiegoś przypomnienia wcześniejszych wydarzeń, ba, nawet nie posiada intra. Od razu wrzuca nas w wir przygody, a o wcześniejszych wydarzeniach dowiemy się z rozmów z napotkanymi NPC-ami. I w zasadzie sami musimy złożyć do kupy, co się stało i kto kim jest. Bardzo słabe i niezrozumiałe rozwiązanie dla tych, których ominęła poprzednia część. A więc miłość Larego, Fate, zaginęła, a on sam utknął na wyspie z widmem ożenku z kobietą, której nie kocha. Larry postanawia uciec z wyspy i odszukać miłość swojego życia, która wydaje się, że straciła pamięć. Ale po drodze czeka go masa przeciwności i komplikacji. Historia jest całkiem niezła, wciąga i muszę przyznać, że byłem ciekawy, co tam dalej się stanie. Niestety gra miała mikroskopijny budżet i to widać na każdym niemal kroku. Wspomniałem o braku intra, ale strzałem z liścia są sytuacje, kiedy coś ma się ciekawego stać i zamiast pokazać to nam na animacji, mamy zaciemnienie ekranu i same dźwięki. No bida aż piszczy. Nawet skąpe cutscenki opierają się na serii kiepsko animowanych fotek z Instagrama. Z racji, że mamy tutaj do czynienia z grą o lekko erotycznym klimacie, szykujcie się na multum falicznych kształtów, czasami ukrytych, czasami wywalonych na środku. Ale nie tylko penisy tutaj zagoszczą, bo i żeńskie kształty nieraz i nie dwa odnajdziecie ukryte w tłach i nie tylko. Moja żona, wchodząc do pokoju i widząc, w co gram, pytała, co to za zboczona gra i czemu na ekranie wszędzie są siusiory. Także czujcie się ostrzeżeni. Na swojej drodze Larry spotka przeróżne postacie i tutaj gra wygrywa nawiązaniami do popkultury i wydarzeń. Wszystko oczywiście ma pozmieniane nazwy na te kojarzące się z seksem, a więc kryptowaluta Clitcoin czy tego typu sprawy są dość częste. Larry nie oszczędza nikogo. Dostanie się festiwalowi Fire, aktywistom, influencerom, darmozjadom i fajnie, ale znajdą się też nawiązania, które skumają dużo starsi gracze, na przykład Dr. Nono żyjący w wulkanie. Przyznam, że sprawiało mi masę radochy i frajdy odnajdywanie tych tropów, które miejscami są dość nieoczywiste. Gra jest klasyczną przygodówką hołdującą grom z lat 90. Jest miejscami ciężko, ale satysfakcja z pchnięcia fabuły do przodu ogromna. Twórcy wiedzieli, że gołe rozwiązania z lat 90. nie będą zjadliwe dzisiaj, więc dodali na przykład listę zadań do wykonania, choć nawet z tym zaciąć się dość łatwo, a gracze nieobeznani z point and clickami mogą mieć spore trudności z przejściem. Co prawda elementów klikalnych na planszach jest nieporównywalnie mniej niż lata temu, ale i tak ilość lokacji i przedmiotów w kieszeni zaczyna się mnożyć i kombinowania jest coraz więcej. Trzeba przygotować się na potężną ilość dialogów, bo gra w dużej mierze polega na rozmowach, a w nich często są ukryte wskazówki, co zrobić dalej, więc przewijanie ich raczej nie powinno leżeć w naszych nawykach. W Larego grałem na Switchu i trochę wymagało to przyzwyczajenia.
Nie wiem, czemu tak skomplikowano zarządzanie ekwipunkiem i łączeniem przedmiotów. Również możliwość poruszania się postacią wydaje się zbędna, skoro i tak na poszczególne elementy musimy klikać kursorem. Niestety im dalej w las, tym biedę widać w kolejnych miejscach. Czasami części tekstów brakuje i straszy nas napis missing. Czasami tekst mówi co innego, a my zamiast tego słyszymy lub jakiegoś dialogu. Ale najgorsze jest to, że gra zawiera koszmar każdego wielbiciela przygodówek, czyli możliwość zrobienia rzeczy, która zablokuje ci dalszy progres. Sam na niego natrafiłem i gdybym tylko zapisał grę, w tym momencie musiałbym ją zacząć całkowicie od nowa. Co prawda na taki moment napotkałem tylko raz, ale te nie powinny się w takich grach zdarzać. Brak intra i bieda cutscenki tylko potwierdzają tezę, że budżet gry wynosił nie więcej niż średnia krajowa. Ale Larry ma też dobre strony. Przede wszystkim to powiew gier z zamierzchłych czasów, gdy na rynku królowały przygodówki. Umiejętność kojarzenia faktów, logicznego i czasami abstrakcyjnego myślenia, kombinowanie jak koń pod górkę i ciągła gimnastyka mózgu. Zdarzało mi się coś, czego nie doznałem od wielu lat, gdy przed spaniem obmyślałem co, jak i gdzie użyć, aby sprawdzić, czy nie popchnie to historii do przodu. W ogólnym rozrachunku dla wielbicieli przygodówek poziom trudności określiłbym na średni. Z jednej strony to dobrze, że to nie jest samograj w stylu Telltale Games, ale wymaga jednak wysiłku intelektualnego. Z drugiej podejrzewam, że wielu graczy się od gry odbije z powodu pewnej archaiczności całej rozgrywki. Plusem gry jest jej długość. Trochę nam zajmie doprowadzenie Larego do finiszu, ale niestety czeka nas też spory backtracking, bo i lokacji w grze ogólnie zbyt wielu nie ma. No i niestety tutaj muszę doczepić się do wersji switchowej. Patrząc na grafikę, dogrywanie kolejnych planż powinno być błyskawiczne w mgnieniu oka, a jednak każdy kolejny ekran to oczekiwanie około 10 sekund na wgranie. Zastanawia mnie tylko, co tyle się tu dogrywa, ale z racji pewnie mikrobudżetu optymalizacja leży i kwiczy. Niemniej ekran ładowania wyrył mi się w mózgu, a fioletowe ślimaczo kręcące się kółko z rogu ekranu będzie mnie straszyło po nocach. Oprawa gry jest w porządku. Znowu zmieniono cały design Larego, ale całość wygląda ok. Ręcznie rysowane lokacje czy postacie cieszą oko. Tylko niestety ponownie daje się we znaki ta bieda, kiedy to zamiast jakiejś animacji dostajemy czarny ekran i dźwięki. I zdarza się to czasami w absurdalnych sytuacjach. Larry nie ma animacji wchodzenia po drabinie, więc czarny ekran. Jakaś epicka scena będzie miała miejsce? Sorry ziom, czarny ekran, posłuchaj se dźwięków, co tam za epickie sceny się dzieją. A kiedy już trochę nie wypada ściemniać ekranu, dostajesz te nieszczęsne animowane fotki. Bardzo dobra jest lokalizacja. Wszystkie teksty elegancko przetłumaczone, choć zdarzają się potknięcia. Wachlarz to wiatrak, a wyjście z hotelu to wyjście do lobby. Ale to szczegół. Dialogi i monologi są zrozumiałe i nie znajdziemy tutaj błędów językowych, jak i logicznych. Podsumowując, dla kogo w sumie jest ta gra? W pierwsze części grali napaleni nastolatkowie, aby zobaczyć pikselowego cyca, który zazwyczaj dostawali. W nowym Larrym kobiecego cyca nie uświadczymy, choć obiektów w kształcie cyca czy falusa będzie multum. Miałem wrażenie, że grę trochę stonowano wobec czasów, w których żyjemy. Wciąż gdzieś mi się działo w głowie przeświadczenie, że mogli bardziej pojechać po bandzie, a tutaj jest w miarę bezpiecznie. Zresztą sama kategoria wiekowa gry 16 mówi już nam o tym, że elementów, które przyciągały do wcześniejszych części, tutaj nie będzie. Grało mi się w to jednak przednio, może dlatego, że tak bardzo mi przypominało to przygodówki z lat 90., a może dlatego, że dziś takie gry są na wymarciu. Podobał mi się poziom trudności, nie za wysoki, nie za niski. Również gagi były spoko, nie żebym się śmiał w głos, ale 2 czy 3 razy podniosłem w rozbawieniu lewą brew, a to już coś znaczy. Niemniej, czy polecać? Cóż, zależy. Popatrz po gameplayach, czy to jest to, czego w grach szukasz. Dzisiaj klasycznych przygodówek jest jak na lekarstwo, a Larry hołduje zapomnianej adventurowej tradycji. Ale jeśli szukasz szybkiej, wartkiej akcji, no i cyca, to daj sobie spokój. Tylko się umęczysz, napocisz, a cyca i tak nie zobaczysz. Ani wartkiej akcji. To gra dla koneserów i smakoszy i ci powinni być usatysfakcjonowani. O, i tak bym nowego Larrego podsumował.